Moje drogie Panie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę poświęcić cały odcinek i odpowiedzieć na Wasze pytania, te, które pojawiają się pod wideo. Będzie to tylko część pytań, na które będę mogła odpowiedzieć w tym wideo. Myślę, że będę kontynuować i robić właśnie takie dłuższe odpowiedzi, ponieważ czasami staram się dla Was odpowiedzieć pod tym komentarzem, tyle, że myślę, że fajnie było, gdy będę pokazywać też jakieś obrazki, do czegoś się, wiecie, tak odnosić i bardziej to tłumaczyć. Jeśli ten pomysł Wam odpowiada i się podoba, to obowiązkowo stawiajcie lajka pod tym wideo, żebym ja wiedziała, że mam to kontynuować, no i oczywiście piszcie w komentarzu swoje pytania. Ja się nazywam Violeta Tymul, mówię o stylu, o elegancji, o kobiecości, o życiu z klasą, dlatego obowiązkowo subskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A ja przechodzę do pierwszego pytania, będę czytała je, tutaj sobie wszystko przygotowałam. Pani, no tutaj nie mam imienia, pyta, jak pozbyć się mokrych plam pod pachami. Jakąś skuteczną metodę, czy mogę poradzić, bo nawet w bawełnianej koszulce od razu jest mokra po paru minutach. No ja powiem tak, że ja bardzo jeszcze dawno temu kupiłam właśnie takie wkładki przeciwpotowe. Chcę powiedzieć, że zamówiłam to na Allegro i bardzo mi się one podobały. Powiem Wam, że ja kupiłam w białym kolorze i jeszcze wtedy no jakoś tak nie wiedziałam, że na białe koszule, na białe rzeczy, to jednak beżowe warto kupić. No, ale są także w beżowym, chyba jeszcze też w czarnym kolorze. W opakowaniu jest od razu 60 sztuk i chcę Wam tutaj tylko pokazać, jak to wygląda. Czyli taką bierzemy wkładkę, ją trzeba tutaj otworzyć i z tego tutaj plastika to się zrywa. I zobaczcie, mamy teraz taką wkładkę, tak? Ona jest taka miękka, przyjemna w dotyku, bawełniana, która się klei z dwóch stron. Jest jedno skrzydełko mniejsze, drugie większe. I po prostu to tutaj sobie pod pachami tak klejamy, tak? O tak, tylko od wewnątrz. I to nas naprawdę bardzo dobrze chroni. Ja to korzystam szczególnie na swetry, na kaszmirowe swetry, no ponieważ nie chcę je zbyt często myć i nie ma potrzeby tak naprawdę je tak często myć, ponieważ no, wełna oddycha tutaj, wiecie, po co się tylko? Tak naprawdę tylko od potu musiałabym myć te kaszmirowe swetry, a tak mam takie wkładki, je zmieniam, a tak naprawdę jednej dla mnie wystarcza na kilka razy do założenia. Ja nie zmieniam je za każdym razem, bo tak naprawdę nie widzę przyczyny, ale jeśli pocicie się o wiele więcej, ja nie pocę się zbytnio, więc dlatego, jeśli pocicie się więcej, to zobaczycie, jak Wam to korzysta się, nie? Bo można zmieniać codziennie. I po prostu bardzo to jest wygodnie, przedłuża też dbanie o nasze rzeczy, ponieważ trzeba mniej je prać, no a także jeśli bardzo się pocimy i są mokre plamy, to nie wygląda dobrze, dlatego w takim wypadku obowiązkowo to nas będzie chroniło. Jeśli bardzo się pocimy, to może nawet kilka trzeba zmienić w ciągu dnia. Więc taki nieduży trik z tymi wkładkami, tak naprawdę można je stosować też do koszul, ja stosuję też do jedwabnych koszul, ponieważ naprawdę no, przedłuża to możliwość noszenia, nie trzeba tak często myć i po prostu ta rzecz będzie nam służyła dłużej, bardziej o nią dbamy. I przechodzę teraz do kolejnego pytania. Pytanie od Pani Renaty. Gdzie można kupić koszulę dobrej jakości, a nie spadochron, nie mnącą się przy każdym ruchu? Powiem Wam tak, że ja na przykład teraz specjalnie też założyłam koszulę od Lambert. Też wiem, że Wulczanka dobre ma koszule i też radzę takie kupować. Na co zwrócić uwagę przy zakupie koszuli? Klasycznej oczywiście. Nie kupujemy no, takich oversize'owych, które możemy znaleźć może bardziej w Zarze albo w Massimo Dutti. Właśnie te sklepy Lambert, Wulczanka, no one się koncentrują na takich bardziej klasycznych modelach, ale zobaczcie jak ta na przykład, nie jest ona zbyt taka przytaliowana, tak, i zbyt obcisła. To mi się też bardzo podoba, ponieważ ona czymś jest takim pomiędzy. Tak naprawdę, jeśli chcecie wyglądać i klasycznie, i elegancko, ale także na czasie, modnie, to właśnie radzę Wam wybierać coś takiego, co jest pomiędzy, tak jak tutaj widzicie w moim przypadku. Też co mi się bardzo podoba w koszulach, szczególnie w tej, bardzo ją lubię naprawdę, bardzo mi dobrze ona służy, to, że ma ona tutaj takie mankiety. I może się wydawać najpierw, że mankiety tak naprawdę bardziej są dla męskich koszul, takim czymś no, szczególnym, ale powiem Wam, że u kobiet też wyglądają bardzo pięknie, wyglądają naprawdę tak, wiecie, luksusowo po prostu, naprawdę bardzo też klasycznie i wygląda to tak, jakbym no, była profesjonalistą w swoim dziele. Ja mam też koszule, które po prostu tutaj się zapinają, tak, mają taki klasyczny, zwykły, bazowy rękaw, ale zauważyłam, że o wiele mniej czuję się pewnie w nich, o wiele mniej czuję się tak naprawdę no, na 100%, gdy zakładam tamte koszule, szczególnie do żakietu, szczególnie też do garnituru. W pracy naprawdę czuję się najlepiej w takiej koszuli, nawet jeśli zdejmę garnitur, naprawdę wygląda ona bardzo reprezentacyjnie. Też co mi się bardzo podoba w tych koszulach, no że tutaj zobaczcie, nie widzimy tych guzików. No bo naprawdę często w koszulach są takie zwykle plastikowe, tanne guziki, tak? Zwykle, naprawdę bardzo bazowe. Tutaj tego nie widać, tutaj jest to pięknie tak przymknięte i to naprawdę służy nam i podnosi o poziom, klasę naszej koszuli i cały nasz wygląd.
Tutaj w tych koszulach od Lamber, od Wulczanki też, no tutaj jest taka dodatkowa zona ochronna dla kobiet, czyli mamy tutaj więcej guziczków, aby nic nie prześwitywało. Szczególnie ważne to jest dla kobiet, które mają większy biust i gdy ten biust naprawdę tak, wiecie, no naciąga tą koszulę na siebie, wtedy warto zwrócić uwagę, żeby nam tutaj nie prześwitywało, gdy stajemy bokiem, tak? No ja nie muszę się o to martwić, nie mam takiego dużego biustu, więc dla mnie to jest, no dodatkowym guziczkiem tutaj więcej się zapnie, ale jeśli to się naciągnie na taki piękny, duży kobiecy biust, to może to być widoczne i dlatego warto sprawdzać siebie bokiem, tak, w lusterku, czy nie jest to widoczne pod jakimś kątem. No najważniejsze to jest, gdy jesteśmy w pracy, w takim bardziej profesjonalnym otoczeniu, gdy nie będzie to grało na naszą korzyść, że jest widoczny nasz biustonosz albo część biustu nam jest tutaj tak odsłonięta. I jeszcze takim moim osobistym trikiem jest wybierać koszulę nie najtańszą, ale w takiej średniej półce cenowej albo tą taką z wyższej półki cenowej. Ta mi się wydaje, kupiłam ją na Zalando chyba za 200 zł, bo wiem, że mają oni i tańsze te koszule. Niestety tej koszuli już nie ma dostępnej, ja po prostu chciałam sobie jeszcze jedną taką kupić, ale nie mogę na razie, dlatego też nie podam Wam linka, ale no szukajcie czegoś podobnego. Ja też właśnie szukam sobie czegoś podobnego, 100% bawełna to jest tutaj i po prostu troszkę droższa niż ta taka, no, najniższa, tak, półka cenowa w tych firmach, wtedy ta koszula jest lepsza, wtedy ona będzie się mniej gnieciła, będzie też bardziej przyjemna w dotyku, też będzie, no, wyglądała, ta tkanina naprawdę zawsze jest inna, gdy troszkę więcej to kosztuje, naprawdę później widzimy dużą różnicę i też to będzie trwało Wam dłużej, no, zamiast tego, żeby kupować dużo tanich takich rzeczy, tak, a jeszcze przejdę do tego tematu, bo jest też takie pytanie, no, jednak chcę już od razu zaznaczyć, że warto kupić kilka mniej może droższych rzeczy niż o wiele więcej tannych. To także dotyczy koszul, ponieważ one są bazą w naszej garderobie i bardzo ważne, aby ta baza była mocna i stabilna. Jeśli podoba Ci się to wideo, to obowiązkowo stawiaj mi lajka, będzie mi bardzo miło, też pomoże w rozwoju tego kanału. Dziękuję Ci bardzo. I tutaj kolejne pytanie od pani Ani, która prosi nagrać filmik o odkrywaniu ciała, dekolt nogi. Na co można sobie pozwolić, szczególnie po 40, 50? Według mnie głęboki dekolt jest nie na miejscu, ale chciałabym poznać Pani zdanie. I powiem Wam, dziewczyny, tutaj tak. To nie zależy od wieku. Ja osobiście uważam, że jeśli chcemy wyglądać elegancko, kobieco, ale może też seksownie, tak? Nie mówię, że nie trzeba wyglądać seksownie, ale tak nie za bardzo. To właśnie wtedy odkrywamy albo dekolt, albo nogi. To jest taka złota zasada, która naprawdę istnieje już od lat. Pokazujemy jakąś jedną część swego ciała, gdy chcemy wyglądać i kobieco, i seksownie. Jeśli chcemy wyglądać tak nadmiar elegancko, jakoś bardziej profesjonalnie, no to wtedy nie odkrywamy ani dekoltu, ani nóg. Na przykład do pracy, gdy chcemy, aby postrzegano nas przede wszystkim jako profesjonalistkę, jako eksperta w swojej dziedzinie, to wtedy nie odkrywamy nie dekoltu, nie nóg, no bo to po prostu będzie odrywało uwagę innych osób do tych części ciała. Nieważne, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, tak, będą na to zwracać uwagę. Ja po prostu widzę na swoim przykładzie, jak ja po prostu tak bezmyślnie, to intuicyjnie bardzo to wszystko działa, że jak widzę kobietę, która ma większy dekolt albo otwarte nogi, co jest nie tak często spotykane, tak, to ja od razu na to zwracam uwagę. To jest pierwszy punkt, który przyciąga moją uwagę, tak, bo po prostu to jest też eksponowanie naszego pięknego dekoltu, naszych pięknych nóg. To jest wszystko pokazywanie tego, że mamy zdrowe ciało i jesteśmy w takim naprawdę optymalnym momencie rozwoju, tak, rozrodczym okresie, gdy przyciągamy uwagę, tak, szczególnie płci przeciwnej. Dlatego tutaj to bardziej świadczy o tym. I tutaj wszystko zależy od tego, jakie są Wasze cele, czego chcecie, jaki jest Wasz punkt odniesienia i co chcecie osiągnąć w końcu, tak, jako rezultat końcowy. Dlatego tutaj jest takie moje zdanie. Co chodzi o kobiety po 40, no teraz tak naprawdę po 40 myślę, że kobieta naprawdę może sobie pozwolić na wiele i powiem Wam, że wszystko to zależy od tego, jak też jest bardzo zadbana. Myślę, że po 40 to naprawdę bez problemu można sobie odkrywać tyle, ile się chce. Po 40 już warto zwrócić uwagę na to, jak bardzo zadbaną mamy cerę, tak? Ponieważ jeśli jest cera może no nie bardzo piękna, tak? Nie czujemy się też same z tym dobrze, bo mi bardziej chyba chodzi o to, że warto czuć się samej dobrze, tak? Przy wybieraniu tego głębokiego dekoltu, jeśli na to chcemy, sobie możemy pozwolić, tak? To wtedy wybieramy jak najbardziej, jeśli czujemy się z tym dobrze, jeśli wiemy, że ta cera też
wygląda ok, tak? To wtedy jak najbardziej. Myślę, że nie ma tutaj czegoś takiego naprawdę złego. Myślę, że z otwieraniem nóg, tak jak już Wam wspominałam w poprzednim wideo, ja jestem taką bardziej zwolenniczką, że po 50, no to już zastanawiamy się bardziej, czy zakładamy tą mini spódniczkę, czy nie. Już warto te dłuższe modele sobie przymierzyć, ale ja uważam, że zakładając dłuższą spódnicę, jak najbardziej można wybrać jakiś taki bardziej głęboki, jakiś otwarty dekolt, tak? I nawet jeśli wybieramy dekolt i chcemy tutaj troszkę przykryć, to oczywiście można dodać apaszkę, ale może tutaj ten dekolt być, tak? Zawiązujemy to tutaj tak wysoko, mamy głębszy dekolt i tutaj mamy otwarte. Jak najbardziej może to być, może to pięknie wyglądać. Szczególnie jeśli czujecie się z tym dobrze, jeśli też czujecie się bardziej atrakcyjnie, tak? Jak najbardziej. Zakładajcie coś, co daje Wam tej właśnie atrakcyjności, co daje Wam takiej pewności kobiecej siebie, tak? Bo właśnie chodzi o to, żeby poprzez ubranie stworzyć pewność siebie, stworzyć te poczucie kobiecości, które no, jest takim naszym celem tak naprawdę. I kolejne pytanie od Pani Magdaleny. Pani Wiolu, czy nie sądzi Pani, że noszenie torebki, tak jak w pierwszej stylizacji, nie jest eleganckie? Tutaj ja mam tę torebkę przy sobie, więc chcę pokazać. Pierwsza stylizacja, no to właśnie założyłam ją jako crossbody. I zobaczcie, może widziałyście gdzieś takie też kanaly, albo ktoś pokazuje, że nie jest to eleganckie. Tak, ja też to widziałam, tyle że ja to nie uważam, że to nie jest eleganckie, ponieważ wszystko zależy od tego miejsca, do którego my się wybieramy. Jeśli idziemy na spacer, to założenie takiej torebki, która ma dłuższą tutaj ramię, tak, jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ ono też ma taką specjalną długość wymierzoną, aby zakładać ją na crossbody, tak, przez ramię. Crossbody to się nazywa przez ramię. Właśnie, gdy idziemy na spacer, gdy chcemy, żeby to było nam wygodnie, tak, idziemy może na jakieś zakupy, to jest na miejscu i nie znaczy, że w tych miejscach, w tych momentach, te właśnie lokacje, tak, do których się udajemy, że tam trzeba przyjść po prostu trzymając tą torebkę w ręku, bo tak jest elegancko. Nie. Właśnie wszystko bardzo zależy od okazji i od miejsca, gdzie się udajemy. Właśnie eleganckim będzie zachowywanie się stosownie do miejsca, stosownie do okazji, stosownie do pory roku. Dlatego tutaj właśnie chcę zwrócić Waszą uwagę. No, ja mam tutaj taką torebkę, która ma coś dodatkowego, rzadko to jest spotykane, że tutaj można ją tak złączyć i wtedy te ramię będzie krótsze. I powiem Wam, że bardzo mi się tak podoba i tak jak byłam właśnie na przyjęciu w ambasadzie, to wzięłam ją tak i miałam ją tak po prostu założone na ramieniu. Było mi tak najbardziej wygodnie, no ponieważ w ambasadzie trzeba mieć ręce wolne, bo wiecie, i kieliszek, i się witasz z kim, i jeszcze coś, więc naprawdę bardzo mi to pomogło. Jednakże, jeśli idziemy na wieczór i chcemy wyglądać bardzo elegancko, może gdy bardziej idziemy do restauracji, to warto odpiąć sobie po prostu tutaj dodatkowy właśnie ten pasek i po prostu wziąć naszą torebkę tak do ręki, tak? Tutaj to chowamy, żeby tego widać nie będzie. I do ręki albo trzymamy, albo tutaj tak na nadgarstek zakładamy. Jak najbardziej to będzie pięknie wyglądać, tyle że nie stawimy na stół później, tak? Jak przychodzimy do restauracji, to stawiamy z tyłu, albo jeśli idziecie do naprawdę dobrej restauracji, to wyznacznikiem tego, że restauracja jest z klasą, jest naprawdę na poziomie to, że przyniosą Wam, albo że już będzie stał taki stolik, taki właśnie malutki taboret specjalnie na Waszą torebkę, tak? Od razu go odpoznacie, on będzie niższy niż Wasze krzesło, tak? Na które siadamy. Mam nadzieję, że odpowiedziałam tutaj na to pytanie optymalnie. Powiem Wam, że radzę Wam kupować właśnie takie torebki, mniej więcej takiej wielkości, ponieważ jak widzicie, naprawdę mogą one nadawać się i na co dzień, tak? Z tym dłuższym paskiem, albo też na jakieś bardziej uroczyste wyjście. Więc ta torebka to jest inwestycja w wiele różnych wyjść, tak? W wiele różnych stylizacji. Chcę także odpowiedzieć na pytanie, które zadajecie mi chyba najczęściej. To jest, gdzie kupuję swoje apaszki. I pierwsza z nich, naprawdę ta apaszka chyba przyciąga bardzo dużo uwagi. Ona jest taka duża, naprawdę jedwabna. Powiem Wam, że kupiłam ją podczas podróży w Wiedniu. I ten sklepik, taki autentyczny, lokalny sklepik, który jest biznesem rodzinnym, przekazywany z pokolenia na pokolenie, no on się znajduje naprzeciwko Pałacu Hofburg. Więc powiem Wam tak, że jak podróżujecie, szczególnie do Europy Zachodniej, szczególnie do Włoch, to miejcie na uwadze, żeby kupić sobie jakieś takie fajne rzeczy. I to nie tylko apaszki, tak, ale jakieś też ubrania. Ja bardzo często, jak jadę do Włoch, zawsze szukam takie bardziej autentyczne, lokalne, szczególnie może rzemieślnicze nawet sklepiki, których rzeczy kosztują, tak wiecie, 100 euro, 200 euro to już taki maks, najdroższa rzecz, która będzie w tym sklepie kosztowała. Takie ceny się orientujcie, do 100 euro, do 200 euro.
Bo wiecie, jak się przyjeżdża do Mediolanu, gdzie wszyscy mówią, że się fajnie zakupuje, no to idziemy ulicą Centralną i to są sklepy luksusowe, więc tam po prostu sobie nie kupisz zbyt dużo. Więc po prostu się orientujcie w takie, one są gdzieś, wiecie, w takich mniej takich turystycznych może lokalizacjach, gdzieś troszkę na boku, ale nie za bardzo za miastem. Po prostu spacerując po mieście zawsze miejcie na uwadze, żeby spojrzeć i gdzieś zobaczyć coś lokalnego, coś fajnego. Tyle, że powiem Wam, że ta apaszka, ona jest duża, no nie wiem nawet jakiego ona jest rozmiaru, ale ona kosztowała też dość dużo, ponieważ ona ma rozmiar duży. Dużo tutaj tego jedwabiu. Ona chyba ponad 200 euro kosztowała, albo do 200 euro. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, ale naprawdę wartość tutaj jest ta, że przede wszystkim to jest naprawdę bardzo dobrej jakości tkanina, więc jak ja to poczułam, tak się dotknęłam do tego, to od razu pomyślałam, że to jest warto to kupić, no i tym bardziej ten wzór jest taki bardziej unikalny. Powiem Wam, że teraz ten jedwab staje się coraz bardziej popularny. Wszyscy mówią, że trzeba coś kupować z jedwabiu i pojawia się dużo jedwabiu gorszej jakości. Więc powiem Wam, że gdy dotykacie i macie to takie przyjemne uczucie miękkości, takiej delikatności, takiego też śliskości, polysku, to jest dobrej jakości jedwab, podczas gdy przynajmniej troszkę taki szorstki, albo jeśli czujecie, że troszkę on nie jest aż taki może miękki i łagodny w dotyku, to jest gorszej jakości jedwab, który może nie być nawet jakimś naturalnym jedwabiem. Ja już teraz, wiecie, nie dowierzam, bo piszą, że jest 100% jedwab. Miałam tak w Wenecji między innymi sklep, jest napisane takimi dużymi literami, że 100% jedwab i wszystko tutaj z jedwabiu, podczas gdy ja przychodzę i tu tylko biorę metkę i już tak nawet z dotyku tak poczułam, że to 100% jedwab nie może być. I sprawdziłam metkę i było właśnie napisane, że tylko chyba, nie wiem, jest 60% jedwabiu, a reszta to był jakiś poliester czy coś takiego. I powiem Wam, że zwracajcie na to bardzo dużą uwagę, ponieważ przy zakupie to jest bardzo ważne, tak, żebyście płacili za jakość. Kolejne tutaj apaszki, które naprawdę często zakładam, to zobaczcie, też tą kupiłam w Wenecji, bardzo mi się ona spodobała i niedużo ona kosztowała, ponieważ ona jest też sama po sobie malutka, tak, ja nie pamiętam, może 20 euro, coś takiego kosztowało. I naprawdę pięknie też uzupełnia stylizację. Ta moja apaszka była moją ulubioną, dopóki ja ją nie zepsułam w praniu. Też chcę Wam pokazać, zobaczcie, zostawiłam ją na zbyt długo, namoczyłam w wodzie i po prostu mi się zrobiły takie rozcieki. Nie wiem, co teraz z tym robić, jeśli macie pomysł, to też dajcie mi znać, ale można na jedną stronę to zakładać, tak? Mi się ona bardzo podobała tym, że ona była taka, jak widzicie, dwustronna. Naprawdę to był bardzo dobrej jakości, w sensie wciąż jest bardzo dobrej jakości jedwab, jest bardzo przyjemny w dotyku, naprawdę po prostu fantastyczny. I kupiłam ją w Florencji, tak? Też takim właśnie lokalnym sklepiku. Więc mówię, Włochy naprawdę są idealnym miejscem, żeby kupić sobie coś dobrego. Tutaj tą apaszkę też lubię. Tutaj ten jedwab jest troszkę gorszej jakości niż ten włoski jedwab. A to jest od Patrycja Aryton. Mi się spodobał właśnie ten design, wzorek zwierzęcy, panterka, jak najbardziej, fajnie to po prostu założyć sobie jakoś na jesień, też fajnie się łączy z beżowym kolorem, też do granatowego fajnie pasuje, więc po prostu tutaj dla mnie to było jak najbardziej pasujące. I powiem Wam, że ja jeszcze jestem zwolenniczką tego, aby po prostu kupić sobie kawałek jedwabiu. Też zostawię Wam linka do takiego sklepu, który znalazłam na Allegro i tam ja właśnie kupuję kawałek jedwabiu. Ja już kupiłam chyba z 4 czy z 3 takie kawałki. Pomarańczowy mam fioletowy, mam też taki granatowo-szary szalik. On ma piękny też w sobie wzorek, jak się tak bliżej na to spojrzy, więc to naprawdę nadaje się na szalik. Jak po prostu kupuję sobie 1,5 metra, 2 metry długości i po prostu sobie przyszyć trzeba tylko te końcówki, tak sobie pięknie tam troszkę, wiecie, tak zakręcić, przyszyć to i macie piękny szalik, który polyskuje, który ma wszystkie właściwości jedwabiu i przy tym naprawdę, myślę, że nie kosztuje aż tak drogo, gdyby iść i kupować w podobnym rozmiarze w jakimś sklepie, bo powiem Wam, że nie kupicie takiego szalika w takim rozmiarze, na przykład w Massimo Dutti, za cenę Massimo Dutti. Dlaczego? Bo oni po prostu takiego nie produkują. Żeby kupić po prostu taki ogromny szalik jedwabny, to trzeba pójść do sklepu poziomu premium albo do luksusowego sklepu, który już będzie dodatkowo pobierał opłatę za swoją markę, za marketing, za to swoje imię, tak? Ewentualnie wyjątkiem jest to, aby kupować właśnie w takich lokalnych sklepach we Włoszech. Tam jest
bardziej rozwinięta po prostu kultura. Wśród kobiet, no one dążą do takiego piękna, do takich naturalnych rzeczy, więc tam tego jest więcej niż u nas tak naprawdę. I dziewczyny, ostatnie pytanie od pani Urszuli, a tak naprawdę bardziej to jest komentarz, pod takim postem o wełnianych swetrach z Mormua, polskiej marki. Nie dodałaś jednego, strasznie drogie. I chcę tutaj właśnie taki dodać swój komentarz. Przede wszystkim, no tak, to jest drogie, jeśli porównamy z cenami w Zarze, albo w H&M, albo w Mango może, tak? Ja czasami jak przychodzę do Zary i widzę te ceny i nie rozumiem, dlaczego to jest takie tanie. I no, nie rozumiem to tak, wiecie, w cudzysłowie. Rozumiem dlaczego. Po pierwsze, jakość tej tkaniny nie jest tak samo dobra. To, jak to zostało zuszyte i ten model wypracowany, też to zostało zrobione tak na szybką rękę i nie zawsze dobrze, nie zawsze to jest wystarczająco długie, nie zawsze to jest wystarczająco proporcjonalnie też stworzone dla nas, żeby tak naprawdę służyło na dłużej. Są to wszystko naprawdę bardzo takie chwilówki, można to nazwać chwilowymi ubraniami. No, służyć mają tylko jeden sezon tak naprawdę. I powiem Wam też, że nie jestem pewna, w jakich warunkach to zostało tworzone, szyte i w jakich warunkach pracują osoby, które to produkują. Więc za to wszystko my płacimy mniej. Podczas gdy takie ja mam po prostu nastawienie do świata i w ogóle ja lubię jakość, dlatego też mówię bardzo dużo o jakości na swoim kanale, że jednak warto kupić może jeden sweter, ale się zastanowić, obmyśleć tak dobrze, logicznie, nieemocjonalnie, tak? Co nam będzie służyło przez dłuższy czas, jaki model, jaki kolor będzie pasował do największej ilości stylizacji, do największej ilości rzeczy w mojej garderobie, tak? I znajdziemy wtedy, a na przykład taki zwykły, tutaj może bardziej okrągły, albo w serek dekolt, tak? Beżowy, będzie pasował prawie ze wszystkim. Wezmę, kupię sobie taki sweter. I wtedy, gdy kupimy po prostu jeden taki, zamiast kilka super modnych, na przykład i tańszych z Zary, albo może w jakimś innym miejscu, mniej naturalnych, tak? Czyli właściwości tej tkaniny będą gorsze. Gdy kupimy właśnie taką jakość i poczujemy tą jakość, to naprawdę będziemy dążyć tylko do tego. Dlatego ja nawołuję Was do tego, aby sprawdzać sklady, aby kupować bardziej naturalne rzeczy i oczywiście być nastawionym na to, że będzie to większy wydatek. I powiem Wam takim blendem tutaj jest myślenie i szukanie, nawet może i znajdywanie takich rzeczy na przykład kaszmirowych, tańszych. Na przykład kaszmirowy sweter, no takiej dobrej mniej więcej jakości, no to też kosztuje, myślę, że ze zniżką można to kupić za 450, za 500 zł. Tyle, że może znajdziemy coś bez zniżki za 400. I myślimy sobie, że to będzie też dobry kaszmir. Bardzo często, przynajmniej z mego doświadczenia, ja widziałam, że to nie jest dobrej jakości kaszmir. Ten kaszmir też wygląda inaczej. On jest inny w dotyku, on jest bardziej szorstki, on nie ma takiego pięknego połysku, nie ma tej takiej pięknej delikatności w sobie i po prostu nie jest to jakość, za którą płacimy pieniądze. Czyli w tym momencie warto jest zapłacić więcej, troszeczkę, ale szukajcie zniżek, bo tak naprawdę ja też nie kupuję sobie kaszmiru, tak po prostu sobie poszłam i kupiłam do sklepu, nie? Ja zawsze czekam, jak jest zniżka. I wtedy po prostu kupujemy rzecz. No i mamy też czas przemyśleć, jaki tutaj model, na jaki kolor nam wybrać, tak? Tutaj sobie żartuję tak troszeczkę, ale naprawdę po prostu podchodzimy racjonalnie do naszych zakupów. Wiemy, co mamy kupić, tak? Wiemy swoją garderobę, wiemy swoje potrzeby i wtedy wiemy, co będziemy kupować na tej zniżce. Albo to podczas Black Friday, albo też po Nowym Roku będą zniżki, więc zamiast tego, żeby szaleć jakoś tutaj kupować może zbyt dużo przed świętami, warto też zostawić troszkę pieniędzy później po świętach, żeby kupić te wybrane rzeczy przez nas na zniżce. I też odniosę się do tego, co mówiłam też wcześniej, że warto jest mieć kilka rzeczy dobrej jakości, które są klasyczne, będą nam długo służyły, jakościowe, one są przyjemne, które lubimy. Bo to jest bardzo ważne, że jak ja zakładam tą koszulę na przykład, ja ją lubię, ja czuję się w niej dobrze, ja czuję się w niej pewnie, ja wiem, że ona wygląda naprawdę bardzo dobrze. W każdym, wiecie, w każdej sytuacji. Dlatego właśnie na takie rzeczy stawiajmy. Zamiast tego, żeby kupić kilka rzeczy, może więcej, tak? Na 2 sztuki więcej, na 5 sztuk więcej, żeby tak po prostu siebie usatysfakcjonować, że tak, ja mam dużo, ja mam tutaj dużo swetrów, ja mam tutaj dużo butów, ale za każdym razem, jak je zakładam, czuję się tak średnio, no jest okej, ale mogłoby być lepiej. Jakoś za bardzo nie czuję tej radości, bo powiem Wam, że jak ja mam takie fajne rzeczy, troszkę droższe, które może wyczekałam z zakupem, to jak ja je zakładam, ja czuję po prostu radość. Ja czuję takie
dodatkowe spełnienie. Przecież nie ma tak dużo radości na co dzień, szczególnie gdy wybieramy się do pracy z samego rana, a tutaj po prostu mamy taką fantastyczną okazję, żeby poczuć się lepiej. Więc dziewczyny, nawołuję do tego i ja mam nadzieję, że nie było to zbyt takie, wiecie, nudne i bardzo tak, no nie wiem, ustawiające, jak z nauczycielskiego takiego punktu odniesienia. Starałam się po prostu Wam przekazać to, jaką filozofią życia ja się kieruję. Jeśli masz pytanie dotyczące stylu, chcesz mi je zadać, pisz pod tym wideo. Będę odpowiadała w kolejnych wideo takiego formatu. A jeśli interesuje Cię temat elegancji i tego, jak być lepszą wersją z siebie, to zachęcam do oglądania kolejnych wideo. Dziękuję Ci bardzo, że dzisiaj byłaś razem ze mną i do zobaczenia w tych kolejnych wideo. Pa, 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 pa.